Czy wiesz, że jeszcze w 1992 roku w Polsce istniały tajne rosyjskie bazy wojskowe i miasta, do których żaden z Polaków nie miał wejścia? Nie widniały one nawet na oficjalnych mapach. Większość była określana jako teren leśny. Jednym z nich jest Borne Sulinowo i pobliskie Kłomino, początkowo niemieckie miasteczko otwarte przez samego Hitlera. Po przegraniu II wojny przez Niemców w 1945 roku przeszło pod władze radzieckie. Utworzono tam bazę północnej grupy wojsk. Obszar jest ogromny, a opuszczone budynki przeplatają się z tymi zamieszkałymi. Zacznijmy więc naszą wyprawę. No siemanko, już jesteśmy w środku. Słuchajcie, zaczynamy od Kłomina, ale naszym głównym celem będzie Borne Sulinowo. Natomiast to jest bardzo blisko, ta miejscowość. To co, musimy się podzielić. Bloki niby wydmuszki, ale nic tutaj nie zbadajmy. pozostało. Zostały nam 2 bloki. Opowiemy wam, jak to mniej więcej wyglądało w Kłominie i jak to wyglądało w Bornym Sulinowie. Tam jest tak naprawdę nasz moment kulminacyjny. Łączymy to i lecimy. Dobra, to co, ja zaczynam tu, ty idziesz dalej, a ty na sam koniec, tak? No. Dobra, nara. Elo. Radio macie? Mamy. Widzicie, jak to wygląda. Wszystko jest zdewastowane. W ogóle dużo z was pisało u nas na Instagramie, żebyśmy odwiedzili to miejsce, ale też równie duża liczba osób pisała, że już nie ma Kłomina, że jest wyburzony, a tutaj zostały 2 bloki. I bardzo wam dziękujemy za to, że wysyłacie nam takie wiadomości, ale słuchajcie, bylibyśmy również wdzięczni za subskrypcję. Taki czerwony przycisk na dole musi się zrobić szary, ponieważ w tym roku lecimy do 1 000 000 subskrypcji. A ja wbijam na górę i opowiem wam po części z Łukaszem historię tego miejsca. Kłomino to jest miejscowość nazwana już po II wojnie światowej. Przed wojną te tereny należały do Niemiec, do Prus. Tutaj powstał, można powiedzieć, budynki dla może nie tyle chówca pracy, ale dla obozu pracy zorganizowanego przez Niemców. W 1939 założyli tutaj obóz jeniecki, w którym przebywało kilka tysięcy Polaków, ale nie tylko. Przetrzymywano tu również Francuzów i Rosjan, czyli taki standardowy obóz jeniecki, który trwał aż do 1945. W 1945 Armia Czerwona zajęła te tereny. Wiadomo, wygonili Niemców, przyszli i w takich miejscach zaczęli się osiedlać. Kiedyś tutaj stało bardzo dużo niemieckich domów, one zostały zburzone i wybudowali te, jak widzicie, ogromne bloki. Miało to miejsce w wielu częściach Polski. Zwykle było tak, że tam skąd wyszły wojska niemieckie, to wchodzili wtedy sowieckie, później rosyjskie, bo dopiero w 1992 roku zaczęli to opuszczać. Opuścili, pojechali do siebie, przejęli to Polacy. Jedno zostało, jak widzicie, przerobione na agroturystykę i na mieszkania socjalne. No a z czasem to, co nie przerobili, zostało tak, jak jest teraz. Historia miasteczka, niegdyś wojskowego, a teraz czegoś, co za parę lat zupełnie przestanie istnieć, jestem tego pewny. Już większość ulic, które jeszcze na mapach Google mają swoje nazwy, tutaj możecie zobaczyć jedną z nich, tam dalej jest jedna, tam jeszcze daleko widać dach budynku nadleśnictwa. Tutaj po moje lewo jeszcze są jakieś domki socjalne bardziej tam. Naprawdę ten blok jest chyba w najgorszym stanie, jakim byłem, no ale kiedyś musiał do tego dojść, że coś takiego, po czymś takim będę chodził. Zobaczcie, i to nie młode drzewko, jak już wyrosło. Na końcu każdego mieszkania, bo tu się zaczyna mieszkanie, macie jeden, drugi, trzeci pokój, pewnie tu była kuchnia, a tutaj łazienka. I to jest jedyna łazienka, gdzie dalej są takie malunki, bo to nie są płytki, tylko to jest namalowane. Zostały na ścianie. Może już komuś się drzwi przydały. No wszystko stąd wypruli. Powiem wam, że
Jestem w szoku, że to aż tak wygląda. Nie spodziewałem się, że będzie to rozwalone, ale nie aż tak, co nie? I już chyba wstrąże lepiej wyglądały, jeszcze gdzieś jakieś gazety były. Tu nie ma niczego. Mimo to, że opuszczone, ale raz na jakiś czas samochód przejedzie. W ogóle to wszystko jest tutaj, słuchajcie, zrobione tak jakby jak skansen. Normalnie można tu wbić, nie ma żadnych zakazów ani nic. Budynek jak budynek, przeszliśmy góra-dół i wracamy. No dobrze, to widzimy się w samochodzie. I jedziemy na Bornę. Przenosimy się z miejsc opuszczonych do tych zamieszkanych, ale historia miasta Borne Sulinowo jest na tyle ciekawa i na tyle ważna, że musimy pokazać też tę część. Tutaj było dowództwo garnizonu, aktualnie znajduje się tutaj Urząd Miejski, czyli dalej dowodzimy. A za mną znajduje się kantyna, niegdysiejsza kantyna oficerska, a teraz sklep i restauracja u Saszy. Niegdyś za mną znajdowała się intendentura, czyli centrum, no takie zaopatrzenia, tak bym to nazwał. W tym momencie widzicie jakieś geodezja, dorabianie kluczy. Tutaj dalej kiedyś było KGB, ale o tym mówimy bardzo po cichu. Obecnie z tego co widzę jest chyba jakieś centrum rehabilitacji, jakieś tego typu gadżety, hotel, coś takiego. Natomiast z tyłu tam i co najważniejsze to wszystko jest koło siebie, bo tam jest zaraz Urząd Miasta. Był areszt, więc że tak powiem wszystko mieli pod ręką. Parę jest jeszcze takich miejsc tutaj w Bornem, więc jedziemy. Borne Sulinowo można powiedzieć, że to takie miasto paru kontrastów. Z jednej strony, jak widzicie, mamy nieopuszczone bloki, a z drugiej strony mamy opuszczone. Tak naprawdę nazwałbym to koszarowcami, ponieważ w tym miejscu, gdzie znajdujemy się teraz, była niegdyś 114 Brygada Rakietowa, oczywiście sowiecka. Borne, duże miasto. Ja tutaj kiedyś byłem na takim zjeździe, opowiem wam o nim później więcej. Jeżeli macie ochotę, przyjeżdżajcie, zwiedzajcie. A na domiar wszystkiego jest tutaj jeszcze jedno bardzo charakterystyczne miejsce, które jest przede mną, ale o nim już wam opowie Konrad. Za mną znajduje się czołg T-34, a jeśli jesteśmy w temacie militariów, to warto wspomnieć, że odcinek ten powstał przy współpracy z World of Tanks i mamy dla was kilka bonusów. Gra World of Tanks to całkowicie darmowa gra MMO, gdzie przy pomocy 11 frakcji czołgów i w tym jednej polskiej na ponad 30 mapach możemy toczyć ze sobą potyczki pancerne. A z ciekawostek, o których warto wspomnieć, gra pobiła rekord Guinnessa ilości zalogowanych ludzi na jednym serwerze. W opisie tego filmu znajdziecie link, przy pomocy którego jeśli założycie konto, dostaniecie parę bonusów. Sowiecki czołg T-127, 7 dni premium oraz 500 sztuk złota. Grajcie, zakładajcie konta, bawcie się dobrze, a my lecimy dalej z eksploracją. I tym magicznym sposobem przenieśliśmy się z miejsc nieopuszczonych do tych opuszczonych. Za mną znajduje się najbardziej charakterystyczny taki punkt, dom oficera, wybudowany przez Niemców w latach 35-36, w którym znajdowały się sale kinowe, restauracje i sale teatralne. Ruscy przejęli funkcjonowanie budynku na tych samych zasadach, funkcjonował tu garnizonowy dom oficera, również były restauracje, sale kinowe, generalnie miejsce spotkań. Przechodzimy przez drzwi z pięknymi zdobieniami. Niestety był tutaj pożar, więc widzicie jak to wygląda. A bo pożar był 10 lat temu. Ale summa summarum, to było pięknie. Jeszcze jeżeli tu wszędzie były jakieś freski, wiesz. No znając właśnie, jeżeli to była funkcja reprezentatywna, to na pewno tu były malowidła, freski albo... Jakie echo się zrobiło. Echo. Zobacz, to jest takie półkole w środku. No właśnie i znając właśnie taką architekturę, to na pewno były jakieś freski, nie wiem, że żołnierzy czy wezwania do pracy. Więc to naprawdę musiało pięknie wyglądać. No, ja idę w lewo. No idę w prawo. Zobaczcie, że jest to na bazie okręgu, bo tak naprawdę chodzę w jedną stronę, gdzie można było zobaczyć Kubę i jego aparat. Zawróciłem teraz. Tutaj po lewo zaraz będzie Łukasz, ale zapewne jak będę szedł ciągle prosto, to dojdę do tej ogromnej hali, która zapewne była kiedyś kinem, a teraz po niej już nic nie zostało. No, tu pewnie była sala taneczna, bądź coś podobnego, może sala kinowa. Jezu, ale pustka. No możliwe, że to była sala kinowa, tutaj było wyjście jakieś na górę. Zobaczcie, cały dach, cała podłoga, wszystko co tutaj było jest zniszczone, zawalone, ale tam jest, widać jakieś freski, coś się stało.
Kuba, weź podejść z lustrem po drugiej stronie, bo tam freski są jakieś, lepiej to złapiesz. To kobieta, są jakieś 2 psy i chyba sarna, czyli jeleń. A to musiało być piękne, jeszcze jak było. No i znowu żeśmy się spóźnili. Popularność Bornego, no niestety chyba mu nie służy, patrząc na to, co tutaj się dzieje. Bardzo dużo budynków jest poniszczonych, w bardzo złej kondycji, ale te, które zostały zaadoptowane, są naprawdę mega. Fajny pomysł mieli, bo dużo w Polsce było opuszczonych miast. Większość z nich kończyła, no wiecie sami jak. Ale tutaj jest inaczej. Tutaj jest dużo zaadoptowanych tych budynków, one będą jakąś funkcję. No są ten zjazd co roku organizowany. Naprawdę ma to ręce i nogi i pełen szacun. Widzieliście już znaczną część Bornego Sulinowa, tą opuszczoną i nie tylko, bo również tą bardziej żywą, ale zaraz przeniesiemy się do naprawdę ciekawego miejsca, bo będą to magazyny, które są kompletnie opuszczone. No jesteśmy na miejscu, nic nam nie pozostało jak znaleźć wejście, opowiedzieć wam wspaniałą historię. Trochę nie po kolei, bo ale to będzie bardziej Skaczemy szczegółowo. trochę, tak jest. Ale historię piszą zwycięzcy, ten odcinek może będzie zwycięski. A my jesteśmy tylko i wyłącznie zwycięzcami. Nigdy się nie cofamy. Tak jest. Jest to tak duży teren, że ja proponuję się rozdzielić. No to zróbmy to. A ja Wszyscy sobie mają pójdę. radia? Ja pójdę tam. O, nie wziąłem radia. Ale dobra, to będziemy krzyczeć. Dobra, to będzie... Ja idę tam, bo tam jest ten, że tak powiem, poligon. To ja mam radę. A tam idzie chmura duża. Oj, tak zobaczcie, niedługo to słońce zniknie i długo się nie pojawi. Przypominam, mamy suszę. Napis ten mówi nie palić, ale zacznijmy tą historię od niemieckiej części. Kiedyś ta miejscowość nazywała się Lipie. Przejęli ją Niemcy, zbudowali tutaj garnizon. Następnie w 1945 roku, wiadomo dlaczego, przejęli go Rosjanie. Dopiero w 1992 stąd odeszli, a dopiero bodajże w 1995 oficjalnie zostało to przekazane no po prostu do użytkowania dla cywili. I wtedy mieszkało tutaj 1549 osób, jak dobrze pamiętam. Swoją drogą jestem ciekaw, czy ten napis jest oryginalny. Patrząc na niego mógłbym tak powiedzieć, ponieważ widać, że jest farba dookoła oskrobana. Jeżeli ktoś z Was wie, bo był w Borne, niech da znać w komentarzu. A teraz chodźcie w stronę poligonu. Powiem Wam historię z mojego życia. Nie konkretnie tutaj, ale na pobliskim poligonie Niemcy pod dowództwem generała Rommla ćwiczyli pododdziały Afrika Korps. Natomiast my tutaj też mamy poligon. Znaczy, to się pewnie jakoś inaczej nazywa, ale ja go tak nazywam. Za tą siatką, za którą nie będę przechodził, jest tankochrom i takie wielkie pole. Co najlepsze, uczestniczyłem kiedyś w takim zjeździe militarnym, który tutaj jest w 2011 roku. I co Wam mogę powiedzieć, to były takie moje, może nie pierwsze, ale takie duże spotkanie z urbexem. Pozdrawiam swoich braci, bo pamiętam, jak staliśmy na dachu jednego z tych magazynów w nocy. Tutaj było mnóstwo ludzi, naprawdę masakra. A my staliśmy na samej górze i oglądaliśmy ich przez noktowizor. Słuchajcie, tam jeździły czołgi, mistrzostwo. Jeżeli ktoś z Was kiedyś będzie miał szansę odwiedzić to Bornę, właśnie to się chyba nazywa zjazd, militarny zjazd gąsienic i podków. Naprawdę zapraszam, bo bardzo warto, mi się kręci perełka, łezka wokół. Aj bracia, to były czasy. Chłopaki za mną, jako pierwszy dotarłem do miejsca, gdzie jeszcze można wejść. Tutaj jakiś stary Volkswagen, kolejna jakaś szopa, zapewne teraz szopa, kiedyś tam trzymano sprzęt wojskowy. Środek kompletnie opuszczony. Jestem ciekaw, czy da się wejść wyżej w ogóle tutaj. Czy są jakieś schody i klatka schodowa. Parę lat temu nagraliśmy film z Pstrąża, również tam stacjonowali radzieccy żołnierze. Tam nie było takiej infrastruktury jak tutaj, gdy któremu żołnierzy tam się stała krzywda, był przewożony tutaj i otoczony już specjalistyczną opieką. Spotkaliśmy w pociągu jednego Kazacha, który służył w Pstrążu, mieście bardzo podobnym właśnie do Borny Sulinowa. Też stacjonowali tam Rosjanie, też były ich rodziny, też to miejsce nie było na mapach. I ten Kazach
pamiętał właśnie to miejsce, że mieszkał w tym Strążu przez jakiś czas i potrafił zaśpiewać Szła dzieweczka do laseczka 30 lat później. Także tak mi się to przypomniało w tym momencie. I słyszę, że Konrad się kręci tam po bloku i to jest chyba jedyny blok, do którego da się dostać, to za chwilę do niego dołączę i może uda nam się bić na dach. Przy pomocy Łukasza znalazłem klatkę schodową, więc wbijamy. Zobaczę pierwsze pięterko, czy się czymś różni. Wygląda to trochę jak te elewatory w Kozłowie, które odwiedziliśmy ze 3 lata temu. Czyli wszystko upustoszałe, tylko że tutaj nie ma tylu dziur, co w środku. Idę na górę od razu. Dobrze, to ja idę za tobą. Wiesz co? No. Teraz zdałem sobie sprawę z tego, że chodząc po takich miejscach, ciągle wchodzę tutaj i przypomina mi się parę miejsc, które już obadaliśmy. To mi na przykład przypomina te elewatory zbożowe. Kozłowie. W Kozłowie, zgadza się. Już mamy tą bogatą historię tych miejsc, dlatego może nie wszystkie pamiętasz ciągle, ale wchodząc do jakiegoś danego miejsca przypominają ci się one. Jak flashbacki z Wietnamu, zapominasz o jakimś miejscu, chodzisz, łapiesz déjà vu, ja byłem w czymś. Zgadza się. Bóg, honor, ojczyzna. Polska walcząca. Borneslin na pewno zasługuje na opowiedzenie swojej historii w bardziej szczegółowy sposób. My się skupiliśmy tylko, wiecie, na takich podstawach. Jeżeli chcecie, to przyjeźdźcie, jest tutaj ścieżka dydaktyczna. Liczy ponad chyba 13 km. Wszystkiego się dowiecie, a jak nie, to internet, wiecie. Fajnie by było jeszcze znaleźć kontakt, jak kogoś, kto tutaj mieszkał i pamięta jeszcze Rosjan. Bo wiadomo, no nie wszyscy na pewno w 92 wsiedli i wyjechali. Z racji, że znajdujemy się w miejscu, w którym mieszkało i stacjonowało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy radzieckich, przypomniały mi się słowa mojego wykładowcy ze studiów, który zadał nam jedno pytanie takie do myślenia. Wersja generała Jaruzelskiego jest taka, że wprowadził stan wojenny, aby uchronić Polskę przed wjazdem wojsk radzieckich do Polski. Ruchów na granicy wtedy nie było, to już jest kwestia na inny temat, ale to pytanie do myślenia. Panowie, po co żołnierze radzieccy mieliby wjeżdżać do Polski, skoro oni tutaj byli? Stacjonowali w kilku różnych garnizonach na terenie całego kraju. Wystarczyłoby, żeby z tych garnizonów wyszli. Już kwestię pozostawiam wam. Dajcie znać w komentarzu, co o tym uważacie. A, dokładnie, zobaczcie. Tam jest tankochrom. On jest oddzielony takim betonowym płotem. Ciągnie. Do jazdy czołgami, między innymi. Tam daleko, widzicie, jak jest wyjeżdżone, są różne górki, a na tym całym polu tutaj rozbija się właśnie ten festiwal, czy jak to nazwać. Ja wiem, że my byliśmy gdzieś, chyba jak te latarnie tam są, jak te drzewa, mniej więcej. A taki był kurz spod tych czołgów, że masakra. Uwaga, nanoszę poprawkę, mówimy tankodrom, nie tankochrom, tankochrom. Nie, mówimy tankodrom. Kosmodrom, Tak, proszę chloroform. Tak proszę zapamiętać. Globina, taka sytuacja. Chcielibyśmy skończyć ten odcinek trochę inaczej. Jak? Do zobaczenia na następnej wyprawie! A, mamy was. Jak to wyszło?